Witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na przepyszne, maślane, kruche rogaliki z wybranym przez Was nadzieniem. W moim przypadku jest to nadzienie z kremu czekoladowego, takiego gotowego, który można kupić w sklepie. Rogaliki są naprawdę przepyszne, a ich wykonanie banalnie proste. Wyświetlę Wam teraz listę składników, do której możecie wrócić w każdym momencie. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Jest to przepis na około 50 sztuk rogalików. Na początku przesiewamy 2 pełne szklanki mąki pszennej tortowej. Nie używam tutaj krupczatki, bo byłyby aż zbyt kruche te rogaliki. Jest to około 320 g mąki pszennej. Zwykła mąka pszenna też się nada. Mąkę przesiewam bezpośrednio na blat roboczy. Na mące kładę masło, całą kostkę, czyli 200 g masła. Do tego dodaję 5 czubatych łyżek cukru pudru, jest to około 60 g. Muszę ją przesiać, bo mi się trochę zbryliła w szafce. Bierzemy nóż i z jego pomocą rozdrabniamy masło na mące razem z cukrem. Tak staramy się robić to dość drobno, później będzie łatwiej nam zagniatać ciasto. Tak jak tutaj dokładnie widzicie. Dodajemy jeszcze 2 łyżki śmietany 18% oraz szczyptę soli. Następnie bierzemy 2 jajka, oddzielamy białka od żółtek. Białka wrzucamy sobie do miseczki, a żółtka na nasze ciasto, które będziemy zagniatać. Tak jak tutaj widzicie na filmiku. Teraz od boków zagarniam ciasto do środka i takim ruchem zagniatam powoli ciasto. Dzięki temu nie będzie mi się tak szybko kleiło do rąk. Później tak gnieciecie, aż to ciasto będzie takie elastyczne. Może Wam się wydawać, że się trochę za bardzo klei, ale niech Was nie kusi, nie dodawajcie mąki, inaczej rogaliki będą zbyt twarde. Ciasto będzie dość elastyczne i lepiące, tak jak tutaj. Teraz sobie rozwijacie je na taki wałek. Robicie sobie taki wałek z tego ciasta, żeby łatwiej było Wam go podzielić na równe części. I jak już macie taki wałek, rozdzielacie sobie na oko na 5 równych części i każdą z tych części zawijacie w kuleczkę takim okrężnym ruchem dłoni. Ustawiacie sobie te kuleczki na blacie, równo, jedna koło drugiej. Przecieracie blat, bo trochę na pewno się pokleił. Bierzecie folię spożywczą i na tej folii jedna koło drugiej kuleczki układacie. Następnie te kuleczki zawijacie w tą folię w ten sposób, tak jak tutaj. Zawijacie. Rozdzielacie je w taki sposób trochę jak kiełbaski czy parówki. Tak jak tutaj. I tak przygotowane kuleczki wrzucamy na pół godziny do zamrażalnika. Jak minie pół godziny, wyciągamy nasze kulki, oprószamy blat mąką, tą samą, którą używaliśmy do ciasta. Bierzemy jedną z kulek, lekko ją zagniatamy, bo pewnie trochę się zmroziła. Rozplaszczamy, układamy na mące, pruszymy jeszcze od góry trochę mąką i ładnie rozwałkowujemy, tak na około 2-3 mm grubości. W trakcie możecie sobie jeszcze podsypywać mąką, jeśli będzie Wam się kleiło do wałka i normalnie sobie dalej rozwałkowujecie, tak żeby było dość cienko. Teraz bierzemy talerzyk lub miskę średnicy około 20 cm i z pomocą nożyka wykrawamy sobie ładny, równy okrąg, tak żeby rogaliki później wyglądały estetycznie. Nadmiar ciasta odkładamy na później, zdejmujemy talerzyk i z pomocą noża lub nożyka do pizzy przekrawamy nasze koło na 6 równych trójkątów. Następnie bierzemy wybrane przez nas nadzienie i układamy na brzegach, tak jak widzicie tutaj na filmiku. I teraz zawijamy rulonik od brzegu do środka, tak żeby ta wyższa część była na górze rogalika. O, w ten sposób. Zawijamy od szerszej części do węższej części. A boki rogalika zawijamy do środka tego takiego trójkącika, tak jak tutaj widzicie. Zaraz zobaczycie jeszcze raz, jak zawinąć rogalika. Od brzegu do środka zwijamy rulonik, tak żeby ta węższa część była na wierzchu, o w ten sposób. I zwijamy do środka naszego rogalika.
Z każdym rogalikiem będzie szło Wam coraz lepiej. Nie potrzeba tu jakichś wielkich umiejętności manualnych. Wystarczy zawijać od brzegu do środka rulonik, a później zawinąć go w kształt księżyca. Jestem pewna, że dacie sobie radę. I w ten sposób postępujecie sobie z każdym z trójkątów, które wycięliście. Następnie przygotowane rogaliki układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Możecie je układać dość ciasno, bo jak zauważyliście, nie dodawaliśmy ani proszku do pieczenia, ani drożdży, więc te rogaliki bardzo nam nie urosną. Troszeczkę tak, ale no dosłownie wystarczy tam pół centymetra i nie sklei Wam się jeden do drugiego. Z kolejnymi kulkami ciasta będziecie postępować tak samo, a resztki ciasta na koniec też sobie zagniećcie i wałkujcie, aż Wam się skończy ciasto, tak żeby nic się nie zmarnowało. Możecie wykorzystywać do tego sobie różne nadzienia, owoce, jakieś dżemy, gęste marmolady, kremy czekoladowe lub w innym smaku, co Wam przyjdzie do głowy. Mi wszystkie rogaliki udało się zmieścić na jednej blaszce na wielkość piekarnika. Teraz piekarnik rozgrzewamy do 190 stopni, grzanie góra-dół. Zanim jeszcze nasze rogaliki trafią do piekarnika, białka, które wcześniej odstawiliśmy na bok, porządnie roztrzepujemy sobie widelcem, żeby były dość płynne. Bierzemy blachę z naszymi rogalikami i pędzelkiem rozsmarowujemy białka dokładnie na wierzchu rogalików, tak żeby zrobiła nam się ładna, błyszcząca, taka jakby skórka. Dzięki temu zabiegowi rogaliki będą po prostu się ładniej prezentować, będą takie lekko błyszczące. Naprawdę warto sobie posmarować je tymi białkami, tym bardziej, że i tak nie mamy w tym momencie jak tych białek wykorzystać. Tak posmarowane rogaliki wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Rogaliki ustawiamy sobie na środkowej półce, wtedy równomiernie nam się przypieką z góry i z dołu. Pieczemy nasze rogaliki około 20 minut. Żeby rogaliki nam się ładniej zarumieniły z wierzchu, ustawiamy jeszcze górną grzałkę, u mnie jest to funkcja grilla, na około 3 minuty. Wasze rogaliki po upieczeniu powinny wyglądać tak jak tutaj, lekko rumiane, upieczone, idealne. Rogaliki odstawiamy do ostudzenia i tak one wyglądają po zrobieniu, po ostudzeniu. Oprószamy je jeszcze cukrem, pudrem i gotowe. Zobaczcie, jakie śliczne, malutkie rogaliki. Są naprawdę idealne, szybko znikają, więc od razu możecie robić podwójną porcję. Są kruche, delikatne, maślane w smaku. Naprawdę bardzo fajne rogaliki. Do kawki jak znalazł. W tym filmiku to już na tyle, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, tam znajdziesz więcej fajnych przepisów. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pytaj. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!